jest moja koleżanka Julia. Julia, hello! Hello! Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku z Meksyku. No i co? I zaczynamy. Jestem w hostelu. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej. To jest chów klatkowy dla podróżników. Dlaczego tak mówię? Już Wam tłumaczę. Tutaj z 12 łóżek jest. Ja spałem dzisiaj tutaj. Tutaj szafeczki. No jest taki przekrój ludzi, że jedni respektują zasady, a inni mało respektują. No i taki zabawowy jest ten hostel. Ja się stąd zmywam, bo tutaj nie da się za bardzo wypocząć. Jadę dalej. Szanowni Państwo, w takich hostelach co prawda jest taniej, no bo za nocleg się płaci 60 zł. To nie jest dużo, to też nie jest mało, no ale akceptowalnie. Ale w takim pokoju jest 12 osób, 12 różnych charakterów. No i to jest taki party hostel. No a jak macie w nazwie party, no to znaczy, że tam jest party. No i nawet jeżeli to party jest na ostatnim piętrze i was nie dotyczy, to waszych współlokatorów prawdopodobnie dotyczy. No i oni przychodzą, nie wiem, o pierwszej i o drugiej, nawaleni, hałaśliwi, a to nie jest dobre. Ruszamy, moi drodzy, wymienić pieniądze. Te ulice się zapełniają, już wam mówię kiedy. W nocy, kiedy temperatura jest bardziej przyzwoita. Teraz tak pustawo i wczoraj myślałem, że też pustawo. No w sensie z punktu widzenia turystycznego to jest pusto. Czy to dzień, czy to noc, jest pusto. Ale lokalnie się wyłaniają w ciągu wieczora. A jak przyszedłem wczoraj tutaj za 20 zł, to najadłem się tyle, że powiem wam u Chińczyka, że normalnie jeszcze dzisiaj czuję i pewnie jeszcze jutro będę czuć. No więc taka sytuacja. Plan jest prosty. Idę wymienić jeszcze trochę pieniędzy, bo się okazało, że Meksyk jest droższy niż się spodziewałem. A później z moją koleżanką nowo poznaną, Rumunką, Julią, jedziemy do Valladolid. Zobaczymy jak pójdzie. Na szczęście moja koleżanka była w Ameryce Południowej, więc trochę tam habla español, więc będzie znacząco łatwiej ogólnie łapać i się komunikować. Więc to jest mega na plus. Poznacie Julię, która jeździ sobie z plecakiem po świecie i z ukulele. Tu jest ta miejscówka, której wczoraj wymieniałem i dzisiaj też wymieniam. Czekaj, sprawdzę obok, bo może tam obok się coś zmieniło i jest lepiej. A mordziule też podnieśli, a tutaj o 5,05, no to grosza, to tutaj idę. Hola! Hola amigos! Kiedy jesteś bogaczem w podróży? Ja nie jestem bogaczem, wymienię 50 dolców, żeby było taką równowartość, tam niecałych 200 zł, tu jeszcze trochę mam. Hola! 50. Podrobione. Mordę, jak ja bym chciał hajs podrabiać. To by było życie. Czy podróżując w takim sombrero szłoby mi lepiej czy gorzej, moi drodzy? Czekam na odpowiedzi w komentarzu. To jest moja koleżanka Julia. Julia, hello! Hello! She's from Romania. She's from Romania, moi drodzy. O, przyjaciel. Przytulił mnie, chłopak. Przytulił. Teraz z Julią będziemy jechać, ona po hiszpańsku mówi, więc nie będzie smutno, moi drodzy. Proszę się przygotować na przygodę życia. Kiedy Julia próbuje wytłumaczyć, co to znaczy autostop, ale ziomy nie rozumieją i próbują wyrzucić nas na ten, przekierować nas na dworzec autobusowy, ale to jest ciężki temat. No hay combi? Por Maranata. Ja się w konwersację nie wtrącam, bo ja już w świecie tyle razy próbowałem to wytłumaczyć. Sorry. Klapeczki można było kupić tutaj, klapeczki Adidasa, żeby było fancy. Powiem wam 31 stopni. Some short interview. How long you travel now? I started this travel like 2 weeks ago. And you are from Romania? I'm from Romania, yes. What part? East part of Romania. East part? Yes.
That's nuts. Widzicie jaka pani mała? Do pępka mi. Julia zostawiła butelki czegoś tam w hostelu, no i teraz wraca do hostelu, żeby odebrać te butelki. Więc chwilę poczekamy, pewnie z 15-20 minut. Parnota niesamowita, wysoki poziom wilgotności. Julia, zobaczcie, ma większy plecak niż ja. Obadajcie to. Kierownika 34 litry. Julii, z gitarą Julia podróżuje. No zobaczcie, ona ma tak o 30% większy plecak niż u mnie. I kto się lepiej bawi? Wy na chacie czy ja w Meksyku? Moja kumpela wszystko tłumaczy. Mówię wam, to jest takie luźne podróżowanie z kumpelą. Ona po hiszpańsku, ja po polsku. Kosze nie wyrabiają z ilością plastiku tutaj. Powiem wam, że oni tak tłusto jedzą, i dużo węglowodanów, co zresztą widać, proszę zobaczyć, tak spojrzeć teraz na szybko i zobaczcie, że tutaj jest ewidentnie nadwyżka kaloryczna. Ja nie chcę mi mówić tam w takim pejoratywnym znaczeniu, tylko to jest ukazanie pewnych takich nawyków żywieniowych, o których trzeba też wspominać. Weszliśmy do sklepu się trochę schłodzić. Moja kumpela chce wymienić trochę hajsu, bo już trochę jej tam zabrakło. 19,07 po takim kursie tutaj można płacić dolarem, więc to jest bardzo korzystny kurs. Lepiej płacić dolarem i płacić taki kurs niż wymieniać, ale zresztą trzeba mieć przy sobie zawsze hajs. Centro Mayero, supermercado. Patrzcie jakie torty, jakie wymysły. Ile taki tort kosztuje? Ale tani. 100 pesos, 20 zł. Czekoladowy 40 zł. Ty, takie smakołyki tanie. Płytki można kupić. Proszę. Płytki można kupić. Wszystko, muzyka gra. Avante, jedziemy do Avante. O, tu. Gracias. Szefowa. Perfect. I zobaczcie, moi drodzy. I co, mordule siedzą w telefonach zamiast mnie tutaj hiszpańskiego delikatnie uczyć. Tutaj ziomek romansuje z jakąś panieną, senioritą. Młody tutaj schodzi na ten. Schodzi prawie. Jest gęsto w autobusie, ale dajemy radę. Słuchajcie, cieknie ze mnie w tej koszuli. Będzie śmierdziała jak nie wiem. Ale wy na szczęście nie będziecie czuć. Wasze szczęście. Moja koleżanka, sponsor Nivea. It's so cool. It's your sponsor Nivea? Look how you look. Patrzcie, jest miażdży, jo? Ten plec. O, ciężki. You have heavy backpack. Really? Have, yeah. Oh my. I know. But she have everything, like cup, thermos, second thermos. Oil, like in the glass bottle? Glass bottle? No, glass bottle. No, okay. It's the Everything. Tutaj ktoś Kinder sobie je. Boxito. Tutaj można sobie jakąś łopatę kupić. A dzisiaj niedziela, to nie kupisz. Widzicie tą dziewczynkę? Ona uwali mi cały plecak czekoladą. Już się dobiera do tego, że mi uwalić cały plecak, ale spoko. Dajemy radę. Gracias. Teraz wejdź, mordula. Czekaj szefowej, żeby nie przetrącić. O! Gracias. So good. Oat chocolate. So heavy. Oh yeah. Szanowni Państwo, przetrwaliśmy i teraz będziemy łapać stopa do miejscowości Valladolid. Trzymajcie proszę kciuki za mnie i za Juliet.
Ja, moi drodzy, w 2015 roku, będę trochę bajdurzyć podczas autostopa, w 2015 roku tą drogę robiłem, tylko była to moja droga powrotna i pamiętam, w tamtym czasie bardzo mocno się cieszyłem z tego tytułu, że wracam już do Europy, bo to była podróż, która trwała prawie 6 miesięcy i ona właśnie tutaj się kończyła. Jechałem z Valladolid do Cancunu i z Cancunu leciałem, pamiętam wtedy do Szkocji, Edynburg? Nie pamiętam, jaka to była miejscowość. Nie, do Glasgow. Do Glasgow, tak jest, do Glasgow, ale się cieszyłem wtedy, że po 6 miesiącach wracam. 6 miesięcy to było dla mnie za długo, straciłem cel podróży, a w podróży trzeba mieć cel. To jest moja kumpela. Romania! Romania! Że mi nie zginęła, ty? Kierownik na wylotówce w cieniu pod drzewem. A koleżanka? Koleżanka łapie, umówiliśmy się po 5 minut. Proszę 5 minut liczyć. A ja pod drzewem, stara technika autostopowa. Chłop się chowa, babka łapie. Czy się stoi, czy się leży, to autostop się należy. Podkreślam, to nie jest dyskryminacja płci pięknej w żadnym wypadku. Taksówka złapana. Pan przyszedł, mówi tak: Mordula, ty nie stój tutaj, bo pijaki jeżdżą i cię potrącą. O, ten pan właśnie. No i on trochę racji ma, bo tutaj jak browarka ktoś strzeli, to po browarku to już chuj jeszcze trochę. Naprawdę. Więc lepiej oczy szeroko dookoła głowy. Wy się śmiejecie się, stopa ciężko złapać coś. Ale ukulele mam. Chociaż grać nie potrafię, to i tak gram, bo oni nie wiedzą, że ja nie potrafię. Nie chcę nic mówić, ale już czekamy 2 godziny z moją kumpelą. Ja rozumiem, żebym ja tu sam stał, ale... Uno momento. Prawie złapany, prawie, ale to prawie od 2 godzin się powtarza cyklicznie. O, dawaj, Mordula. Kurczę, akurat kamera. To wystraszył kamery chyba, bo wygląda jak... No dziwnie wygląda. Moja kumpela pogaduszki z lokalnymi, bo ona po hiszpańsku hable españole. No Merida, Libre. Gość chciał się zatrzymać. Ty, coś on tam kombinuje. Ty, zatrzymał się. Ogólnie sytuacja wygląda następująco, że złapać nie możemy przez 2 godziny, jak wspomniałem, ale ludzie się zatrzymują i mówią, bo moja koleżanka mówi po hiszpańsku, tak jak wam mówiłem wcześniej. I jej tłumaczył, że ogólnie tutaj autostop to nie działa. Po pierwsze, po drugie to tutaj można zginąć, jak się jedzie autostopem. Po trzecie, to w ogóle nie złapiemy, więc trzeba wziąć autobus. Moi drodzy, przecież my te argumenty wszystkie znamy. Wszędzie na świecie tak samo ludzie gadają. Uwaga, uwaga, czarinki meksykańskie. Witamy serdecznie. Bez atakowania. Mordule, macie tutaj gang. Gang czarinek. Stary. Ojciec. Zmiana koncepcji. Wraz z czarkami, z asystą ze strony czarków łapiemy teraz na stacji. Będziemy zagadywać. Bo coś na ulicy jakoś nie idzie. Trzeba zmienić taktykę. Czemu one tak przychodzą do mnie? Czemu one się tutaj kręcą? Patrzcie na Julietę. Julieta. Mordula, nie podchodzimy. Julieta poszła siku. Mordula, nie podchodzimy. Co tu z prawej? Jakaś taktyka łowiecka? Czarina, ja już z wami to mam przepracowane wszystkie te rzeczy. Czarina, bo zaraz będzie wywiad. Będzie robiony wywiad i to bez żadnej tam ogródek, bez żadnych ogródek. Fajne jest to, że czarinki boją się kamery. Tutaj widzę wieczorna toaleta za mną, ale powiem wam, że no słabiutko idzie.
Kurczę, no nie spodziewałem się, że będzie tak słabo szło. Kiedyś w Meksyku, jak tutaj byłem, to nie było aż tak kolorowo, ale że teraz nie jest kolorowo, to bym się tego nie spodziewał, no. Charita, Charita. Tutaj mam was na oku też. Moi drodzy, złapane. Jedziemy za Migos. Jedziemy za Migos. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone. I'm alone. Amigos, ja nie chcę nic mówić, ale podjechaliśmy kawałek. No i jest noc, a zostało jeszcze do końca z 50 albo 60 km. Chyba będzie trzeba przystosować tak zwany namiot. Juliet, prepare for us sandwich. Yeah. Gracias, señorita. Con gusto. Con gusto. Mucho mucho. And we have new friend, Charina. Charita. Ale nie wystarczy dla każdego mordula. Small, malutki kawałeczek dla naszej koleżanki. Proszę. Jest git? Plan z naszą nową koleżanką, jedną i drugą, bo tutaj druga chodzi, Charina, jest znalezienie noclegu teraz, ale powiem wam, że chmury się zbierają, pokażę wam. Tutaj nie ma co w kaszę dmuchać. Zobaczcie, jaka pogoda. Na burzę ciągnie i to mocną, więc musimy skombinować albo miejscówkę na namiot, albo jakąś miejscówkę pod dachem. A to nie jest takie proste. W sensie, no dzisiaj będzie proste, bo kumpela mówi, zna ichniejszy język. No, w szkole uczą się dzieci języka Majów. Język, który wymiera, język, który używa się tylko na wioskach, to dzieci się uczą. Dlaczego to robią? Ponieważ język to nieodłączna część kultury danego kraju i jeśli ludzie nie mówią w danym języku, to niestety ten kraj traci swoją tożsamość. I duży problem jest między innymi na Ukrainie. Ludzie mówią w języku rosyjskim, zapominają języka. Charina, Matko Święta Przenajświętsza Maryjo Santa Maria. Pod samochód by wleciała. Hotel na recepcji, Charinka leży. Buenas noches. Charinka od razu, activation. Bohanderką? Co ma tam? Charinka? Wizytacja, wizytacja. Czy to będzie noc w kościele? Ale mają klimatyzację. Miejscówka. Juliana. Miejscówkę mamy. Tomas. Miejscówkę wynegocjowaliśmy. No zaraz zobaczymy, bo to tak w ciemno trochę. Pani miała dać nam z klimatyzacją w tej cenie, ale dała z wiatrakiem. No powiedziała, że za dychę więcej to ona z wiatrakiem, znaczy z klimatyzacją może nam dać. Kurczę. Negocjacje na poziomie szczebla międzynarodowego. Próbowaliśmy, ale pani się nie ugięła. Więc lecimy postawić namiot. I Czarek pogonił pulpeta. Słuchajcie, pan nas zaczepił i mówi: słuchajcie, mordole, macie gdzie spać? No nie, nie mamy. A ja mam chatę.
no to już macie gdzie spać. No i witamy w Meksyku. Pani nie chciała, 300 sobie straciła i to jest problem biednych krajów. Wiesz, próbowaliśmy znegocjować, no i za te 300, żeby było z klimatyzacją. No pani no nie chciała, no i straciła. No ale mamy już miejscówkę u ziomka, więc spoko. Dzień się kończy. Przejechaliśmy no ze 100 km. Idziemy na miejscówkę. Co tam zastaniemy? No zobaczymy. Bo ludziom trzeba ufać, moi drodzy, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. I co tam, ziomy? Nie wierzyliście, że znajdziemy miejscówę? Proszę bardzo. U Gabriela jesteśmy i Carlosa, jego syna. Mucho gracias, Gabriel. Nada. Mucho gracias. Gabriel nas tutaj zaprosił i super, ma miejscówkę. Ja śpię w namiocie. Moja kumpela ma hamak, więc śpi tam w środku domu w hamaku. Pulpetina meksykańska. Ale mokro tutaj, mordo. O co chodzi? Nie wiem, ale namiot rozstawiony, wszyscy zdrowi, cali. Moi drodzy, kończymy odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę dzisiaj. Dziękuję za towarzyszenie w mojej i w Julii drodze. Świat jest i życie jest, powiedziałbym, niezorganizowane i zaskakujące, bo nigdy nie wiesz, kogo spotkasz i z kim będziesz podróżować. Cieszę się, że mam kompankę na ten odcinek drogi, więc wy też się cieszcie, bo to zawsze urozmaicenie. O Hanerce pamiętamy i broń Boże, złych myśli nie miejcie, bo nie ma podstaw. Moi drodzy, dziękuję za łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej. Serdecznie pozdrawiam, a ja tymczasem idę myć ząbki tutaj właśnie obok. Ciemno, bezpiecznie i przyjemnie. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Pozdrawiam. ¿Está bien esto hay que meterlo?